2009 sporo się działo. Raz, poznałem moją żonę. Dwa, postanowiłem nie być doradcą podatkowym, a potem zmieniłem zdanie. No i sam nie wiem w sumie jak wyszło. Pozdrawiam swój zespół. 3, postanowiłem podejść do egzaminu na doradcę podatkowego. I 4, podejść do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Oba zdałem. Plus zacząłem pić kawę z cukrem. Weszliśmy do sieci w 2009. Prezentowaliśmy się przed szerokim audytorium na konferencji europejskiej w Hamburgu. A później jesienią, pamiętam, pojechaliśmy z Marcinem na konferencję do Stanów, do Arizony. Było przecudownie, ale w połowie drogi na konferencję przewiała nas klima i całą konferencję i 2 tygodnie po dochodziliśmy do siebie. Było to masakryczne przeżycie. W 2009 miałam 10 lat i moim największym hobby było zbieranie karteczek. Myślę, że coś mogło z tego zostać, z tego względu, że już od 2 lat pracuję w RSM Poland bardzo mocno z dokumentami. – 2009 rok? No to był rok urodzenia mojego pierworodnego, więc całe moje życie wywróciło się do góry nogami, nie tylko zawodowo, ale również prywatnie. Rok 2009. Pamiętam jak dziś. Najpierw się oświadczyłem mojej małżonce, cały czas tej samej, obecnej. A parę tygodni później wsiedliśmy w samochód z prezesem i pojechaliśmy na naszą pierwszą konferencję RSM-ową do Hamburga. Pamiętam, gdy w 2009 roku na wiosnę przyjechała do nas Jean Stevens i chcieliśmy zrobić na niej jak najlepsze wrażenie. Zaprosiliśmy Jean na kolację do Młyńskiego Koła. Od tej pory wiele się zmieniło, ponieważ Jean w tym roku zrezygnowała z bycia CEO. Równocześnie Młyńskie Koło się spaliło, ale RSM trwa nadal, jest coraz piękniejsze, ma coraz ładniejsze biura z lepszym wystrojem wnętrza. – 2009. Na pewno rok przełomowy, bo urodziłam pierwsze dziecko, Majeczkę. Też rok przełomowy, bo zmarł ukochany mój artysta Michael Jackson. I też rok przełomowy, bo założyłam konto na Facebooku. W 2009 roku, kiedy kończyłem 30 lat, postanowiłem przejść z jednej firmy audytorskiej do drugiej, tej właściwej, jedynej, wtedy jeszcze nazywającej się KZWS, teraz RSM, w której wszyscy razem bardzo dobrze się czujemy i wspólnie bronimy tych barw klubowych. Rok 2009 był dla mnie wyjątkowym rokiem ze względu na narodziny drugiego syna oraz ze względu na ubieganie się o pracę w RSM. I jestem tutaj z Wami do dnia dzisiejszego. Cieszę się bardzo. 2009 to był ważny rok. Kończyłem wtedy szkołę podstawową, szedłem do gimnazjum. W mieście miałem do wyboru 2 szkoły. Z klamkami w oknach i bez. Wybrałem to z klamkami. A potem już z górki trafiłem do RSM. 2009 był to dość ważny dla mnie rok, bo z jednej strony zamknęłam klamrą okres nierównej walki z kibrem jeszcze wtedy, bo w 2008 roku zdobyłam uprawnienia biegłego rewidenta, ale w 2009 roku podpisałam pierwszą swoją opinię dla spółki. Pamiętam jak dziś, jak ręka mi się trzęsła. W 2009 roku byłam na 2. roku studiów i rozpoczęłam swoją pierwszą pracę związaną z rachunkowością. Między zajęciami pracowałam jako pomoc w biurze rachunkowym. – 15 lat temu, a dokładnie w czerwcu 2009 roku, myślami byłem na pewno
na wakacjach, ponieważ kończyłem wtedy pierwszą klasę technikum ekonomicznego i również przygotowałem się do obozu sportowego w Spale. W 2009 roku mój osobisty projekt był w powijakach. Gdy Bartosz podpisywał umowę z RSM Global, ja urodziłam syna. Mój cudowny osobisty projekt jest więc równolatkiem z RSM Poland. Świetnie się dopełniają w moim życiu. My chyba trochę też pokazaliśmy, że jednak niemożliwe z firmy 5-osobowej, małej. Zrobiliśmy dużo, rozwijamy się nadal razem z Wami, za co Wam naprawdę serdecznie dziękuję. Dzięki! Jak Ty to robisz? A źle wyszło? W firmie wszyscy mówili do siebie per pan, pani. Uwaga, a szczytem ekstrawagancji było to, jak ktoś nie założył krawatę. Poza Poznaniem mieliśmy tylko biuro w Warszawie i w biurze w Warszawie pracowały całe 3 osoby. It's a celebration. 15 lat temu wymyślanie błyskotliwych wypowiedzi szło mi znacznie łatwiej, prościej, naprawdę. Możecie mi uwierzyć. A ci, którzy wtedy byli na pokładzie, potwierdzą, bo przynajmniej taktownie nie będą tego komentowali w sposób złośliwy. Bardzo dziękuję. Doceniam. It's a celebration. Wchodząc do sieci, do RSM, musieliśmy się dużo nauczyć, musieliśmy przyspieszyć nasz rozwój. Byliśmy zdecydowanie malutką firmą, jak na tak wielką organizację. Musieliśmy się bardzo wielu procedur nauczyć, wdrożyć i dostosować się pod tym kątem proceduralnym. Natomiast pod kątem pozostałym funkcjonowania, pod tym, jak chcemy współpracować z ludźmi, z klientami, z naszymi pracownikami, nie mieliśmy żadnych problemów, bo tu byliśmy w 100% zbieżni. I to było dla nas fantastyczne, że dobra, mamy do odrobienia pewną papierologię, jakieś procedury, trochę się podszkolić, wrosnąć, ale poza tym nie musicie zmieniać w sobie niczego, nie? Pasujecie idealnie, jak ten puzelek do układanki. To nam się strasznie podobało i faktycznie po tych 15 latach obecności w sieci, po wszystkich zawirowaniach, przez które sieć przeszła przez ten czas, po wszystkich problemach geopolitycznych, z którymi mieliśmy do czynienia przez 15 lat funkcjonowania w sieci, mogę powiedzieć, że to był najlepszy z możliwych wyborów i jestem z tego niezmiernie zadowolony. Wszystkiego dobrego. Kolejnych 15 co najmniej. Let's celebrate. Come on now.